Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w grze o nazwie Polish Car Driving na Robloxie, a w dzisiejszym filmie omówimy sobie generalnie cały event, który został dodany z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w sumie na święta bardziej Bożego Narodzenia, na którym możemy sobie zbierać prezenty i następnie przekształcić je w nowy samochód albo w pieniądze. I tak, cały event generalnie wszedł, żeby was nie skłamać, 16 grudnia. Ja na ostatnim filmie generalnie wspominałem, dlaczego to omówienie pojawi się tak późno. Między innymi czekałem na inne bonusy. Dodatkowo jeszcze weszły dwie aktualizacje. W sumie dobrze się złożyło, bo upchniemy to w jeden film, zamiast robić kilka różnych. No to przeczytamy sobie tutaj description całego eventu. W tym roku Mikołaj wzywa cię do pomocy. Jego podziemna baza w Malechowie jest przeładowana prezentami i potrzebuje je dostarczyć, zanim będzie za późno. Event cały kończy się w momencie, kiedy to nagrywam za 10 dni, 4 godziny, 11 minut, 9 sekund, 8 sekund, 7 sekund i tak dalej, nie? I możemy sobie jeszcze nawigować, o proszę bardzo, używając tego przycisku Navigate i on nas właśnie będzie kierował do tego Malechowa, nie? Także myślę, że żadnych problemów ze zlokalizowaniem eventów nie będzie. Jeszcze rewards. Za Smart Zewo dostajemy 3 prezenty, za Sławno 4 prezenty, za Darłowo Krupy 5 prezentów i Stary Jarosław 6 prezentów. I tak, to są wszystkie miejscowości, do których można właśnie dowozić te prezenty, za które w sumie dostajemy prezenty. Mamy jeszcze prezent drops, czyli taki bonusik, który właśnie wszedł tego 3 grudnia. To jest takie coś, że po prostu Mikołaj sobie lata wokół mapy, tam parę i zrzuca sobie prezenty gdzieś tam na mapie, nie? I za zgarnięcie takiego dropu 10 prezentów i jest to taki ciekawy bonusik, także w tym roku naprawdę fajny, kreatywny pomysł wymyślili. Ale my już się znajdujemy właśnie przed wjazdem do tej jego podziemnej bazy, Mikołaja w sensie. Ona jest tutaj oznaczona choineczką. Oczywiście, żeby to Navigate wam działało, trzeba kliknąć Job Direction i Save, to jest bardzo ważne. I dobra, wjeżdżamy do jego Underground Base, już go chyba tam słyszę nawet. To jest taki parking podziemny w sumie i tam są też prezenty, jakieś siano renifery. Dobra, to zaraz sobie zobaczymy. Mamy renówkę i tutaj mamy jakieś choinki, prezenty, o, samego Mikołaja i proszę bardzo, są też eventowe pojazdy. W jeden z nich już jestem, jak widzicie, wyposażony. I tutaj są 3, tak? Mamy Beam A92, Titan Comet i Namtem A. I tu możemy wziąć już od niego paczkę. O, i tutaj on jest właśnie otoczony tymi reniferami, jakimiś prezentami, sianem, o, jest też, są i sanie. Tutaj mamy też takie duże prezenty, chyba z tej właśnie magnumki już ściągnięte. Fajna magnumka też tutaj jest. Ho, 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 ho! Merry Christmas! O, takie coś gada. Jak widzicie, wziąłem paczuszkę, znaczy prezent od niego i dostaliśmy na Stary Jarosław. Pojazdy eventowe sobie już obczajimy w sumie w salonie, bo tam w sumie łatwiej wszystko sobie tam obeznać. Wyjeżdżamy sobie z tego parkingu tak samo jak wjechaliśmy. W trakcie, gdy my wyruszyliśmy już naszą M3 w podróż, to przedstawię wam bonusy, które są tutaj też wszystkie wypisane. Bonusy w postaci dodatkowych prezentów. Mikołaj co jakiś czas lata sobie wokół mapy i zrzuca prezenty, czyli coś, co wam powiedziałem. Spoko to jest, bardzo mi się to podoba. I tutaj nawet jest odliczanie do tego, to się dzieje co 3 godziny. Jeszcze dzisiaj, 27 grudnia, miało zostać dodane takie coś, że boosterzy mieliby możliwość kupić 25-30 prezentów. Pozwoli chyba graczom zgarniać więcej giftów to w określonym czasie. No ale zostało to anulowane, także no nie ma co tutaj zbytnio się wypowiadać. I 30 grudnia jest coś, co mi się podoba, bo będzie możliwość dostarczania ciężarówką tych prezentów. No i ja wam szczerą nadzieję, że to nie zostanie anulowane, bo za taką dostawę jedną dostawałoby się no ponad 4 prezenty, takie coś by było naprawdę opłacalne. No i miały być jeszcze przeceny eventowych samochodów, ale to zostało anulowane. 3 stycznia już 2024 roku za każdą dostawę otrzymuje się 2 dodatkowe prezenty, też spoko, już taka mega promocja, żeby no ostatnie prezenty nazbierać przed końcem eventu. No i 6 styczeń o 19 event się zakończa i wszyscy będą mogli przez 1 tydzień zamienić swoje prezenty na hajs. Ale tak wygląda tutaj właśnie takie jedno z miejsc, do którego możemy dostarczyć. Jest to taka choineczka w Darłowie, to jest na dworcu kolejowym. Tutaj za Darłowo przykładowo mamy 5 prezentów, nie? W Krupach przy takiej atrakcji turystycznej Leonardia jest druga choineczka, za którą właśnie też jest 5 prezentów. Choineczka w Starym Jarosławie wygląda w ten sposób. No, wszędzie mniej więcej wygląda to tak samo. Sławnie wygląda to tak. Jestem tutaj w jakimś parku, tak właściwie jak gdzieś ta choinka się znajduje, no to jest ona przy drodze głównej, nie? No a w Smart Zewie stosunkowo to wygląda
tak samo, nie? Poza tym zostały tutaj dodane te ozdoby na latarnie, dwa wzory dokładnie są chyba w całej grze, także w sumie fajna kwestia wizualna. A teraz przejdźmy do pojazdów eventowych. Pierwszy z nich jest Opel Lotus Omega. Według tych statystyk jest 372 konie i 286 prędkości maksymalnej. Mamy tutaj też ładne znaczki. Napęd ma rzekomo na tył i waży niecałe. I waży 1,5 tony. 5 siedzeń, 0 job bonusu. Tutaj mamy Titan Comet. Widzę, że są też tutaj tekstury na liczniki. 300. Jest tu też zegarek jakieś tutaj. Są również przyciski. Wiewy to jest model, z tego co widzę, przyciski już tak średnio. Jest to jeszcze takie wykończenie drewnem. No, podsumowując, całkiem fajnie to wygląda. Nasza BMX-a, M3, 420 koni, 210 km Vmaxu, waży już trochę więcej, bo 1,6 tony, 5 siedzeń, wszystko to samo praktycznie. Tutaj z tymi teksturami jest tak inaczej. Ciężko stwierdzić, czy lepiej, czy gorzej. Na pewno tutaj mamy karbon. Też tutaj jest taka lotka z tyłu mała, 4 wydechy, felunie, całkiem spoko też. To jest z tego, co praktycznie mogę wam powiedzieć, co tutaj się dzieje jeszcze, no to się kręci kierownica, ale mi się zdaje, że w Titanie Komecie też się powinna kręcić. Dobrze, musimy sobie jeszcze przejść na trackera, bo ostatni właśnie pojazd nie jest pojazdem samochodowym, tylko pojazdem ciężarowym. Jest to MAN TMA, który jest imo giga useless. W sensie, no jest niby ten job bonus, ale z VMAX i liczba koni jest taka lipna. On tutaj jest na końcu. Patrzcie, najlepsza ciężarówka kontra on. Jego wygląd też nie zachęca, bo tutaj są plastikowe wykończenia. Może w interiorze, no trochę lepiej to wygląda. Za taką ciężaróweczkę, dokładnie taką, wydajnościowo równą, mamy za 93 000 i jeszcze jedzie parę kilometrów szybciej i jeszcze ma więcej koni. Ale jeśli porównać to do szybciej ciężarówki, na przykład z Taskania, nie? Najnowsza, najlepsza, to te 25% job bonusu wychodzi wam tak naprawdę na zero z tą najlepszą Scanią. No głównie to wyrówna ta prędkość maksymalna, ale może jeszcze z jakąś półką niżej, może nawet to Volvo już by wyrównało ten wynik do normalnej ciężarówki. Myślę, że można mieć za mniej grindowania, można mieć o wiele lepszą ciężarówkę. I teraz tak, sama aktualizacja, która wkroczyła jeszcze 24 grudnia. Samochody, nowy samochód, no BIM. Jest to pojazd o nazwie BIM GC31. Budżet nie wystarcza, żeby w ogóle zbierać się do zakupu tego auta. Jednakże jego VMAX i konie są takie mocno średnie jak na tą cenę. Głównie tu chyba się płaci za takie rzeczy jak wyposażenie w środku, czyli między innymi zamiast normalnego licznika tablet i zamiast normalnego radia tablet, plus też DSG tutaj jest, z tego co widzę. No jest to takie nowo wyglądające BMW dość. A no i jest to diesel tak przy okazji, bo to jest 540D. Jeszcze zostały przerobione dwa pojazdy, Stallion GT i Majestic 500. Stallion GT to jest oczywiście Mustang, który jest najbardziej OG pojazdem według mnie, bo to był ten pierwszy event halloweenowy i tutaj zostały zamieniony. On generalnie dostał chyba jakiegoś swapa na lepszy silnik. Nie jest to już chyba 2.3 EcoBoost, tylko 5.0 V8. Leci 290, 420 koni, 5 biegów, wszystko tu ładnie. Jak on ma tutaj środek? Też ładny taki. Nawet buteleczki tutaj są w bonusie. Tutaj w ogóle jest taki błąd, na przykład Mustang z silnikiem 0.2. Chyba już maluch miał większy, ale oczywiście to jest odwrócony model. Kolejny pojazd to jest Majestic 500, nie wiem ile staniu, z 300 000 na 145 000, nie? Został on kompletnie znerfiony, jedzie tylko 245, 300 koni. I jego rozpęd to jest tragedia, bo go testowałem już, nie? Sprzedałem go nawet bez nagrywania czegokolwiek, bo nie chciało mi się szczerze. Fajnie, że zrobili mu tekstury, wykończenie z drewna, też nawet radio takie. Tą cenę on w ogóle się nie opłaca, bardziej opłaca się Audi A6 albo BMW 330i. Co do samego Audi, które nie zostało to wymienione, naprawili im VMAX. VMAX jest teraz 250, tak jak powinno być i w sumie to tyle. Mogło coś jeszcze się zmienić w innych pojazdach, ale no skoro nie napisali, no to co ja tam będę się doszukiwał. Inną sprawą, którą dodali, są nowe boty AI. I to w sumie jest takie a propos niepisanych rzeczy, nie? No pewno została tu dodawana Toyota, która właśnie mi tam zwiewa. O i proszę bardzo, wygląda ona w ten sposób. Taki bocik, o proszę bardzo, ma swój osobny model. Też tutaj, ma takie bardziej spikselowane liczniki. Także to jest taka dość ciekawa Toyotka. Zobaczcie, tutaj jest też taka odmiana Dacia Duster bez naczepy. To jest chyba jako osobny w ogóle NPC. Kolejną sprawą jest zmiana dotycząca BMW E46 w AI oczywiście. Ło, jaki drifcik. Co jest? No, strzela z wydechu widać. To jedzie, on możliwe, że tu skręci teraz. Jak strzelił. Ten moment, właśnie taki moment, gdzie jadę albo równo z dom, albo on mi ucieka, nie? To jest taki moment, gdy zmieniam bieg. On właśnie przebił BMW M3 E92. Który ma 413 koni. Dopiero teraz go doganiam.
Ty 250, jaki on ma w ogóle dźwięk na VMAXie, ciekawy. To, że ta BMK ma dobre hamulce, to jest jedna z niewielu, które ma dobre hamulce w tej grze, nie? Jeszcze gdzieś tam na przełomie jest to BMW E39, które też tam w miarę dobrze hamuje. Trzeba będzie kiedyś jakoś ogarnąć film osobny ze ścigania, oj, a w zabudowanym ja bym tak nie strzelał, bo zaraz policja przyjedzie. Najlepsze jest w sumie to, że ten van tutaj, ja go też, gdy on się rozpędza, ja go ledwo doganiam w pewnym momencie. Nie mają taki bardzo ciekawy moment właśnie w rozpędzie, gdzie one przebiją, kurde, chyba wszystkie, w sobie każdy pojazd, każdy normalny pojazd w grze. Następnemu pojazdowi, jakiemu się przyjrzymy, będzie to Volvo S60 albo S90. Nie wiem, ciężko jest mi stwierdzić, oba te modele wyglądają bardzo podobnie. Tutaj już jest bardzo mało tekstur, one są niskiej jakości, ale jako AI to raczej tutaj się nie spogląda na takie rzeczy. To trochę taki bardziej innowacyjny pojazd właśnie w tym całym tutaj AI. A tak naprawdę to już chyba wszystko, co chciałem wam przekazać w tym filmie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Życzę wam jeszcze wszystkiego dobrego w nowym roku, spełnienia marzeń, dotrzymania postanowień noworocznych. Również przypominam o możliwości wspierania kanału już za 2 zł miesięcznie, a jeśli lekko dopłacicie, macie dostęp do najnowszych filmów na kanale. Ja jestem Bartol, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się do następnego filmu. Na razie i cześć!